Wykresy świecowe wywodzą się z Japonii, gdzie już w XVIII wieku były stosowane do analizy cen na rynku handlu ryżem. Za ich twórcę uznawany jest japoński kupiec Munehisa Homma, który dzięki umiejętności odczytywania emocji tłumu i analizy świec dorobił się fortuny. Na zachodzie wykresy świecowe zyskały popularność stosunkowo późno, dopiero w latach 90. XX wieku, głównie dzięki Steve'owi Nisonowi, który w swojej książce Świece japońskie wprowadził tę metodę analizy technicznej do świata zachodnich finansów. To pozycja, którą szczerze polecam każdemu, kto chce zgłębić tematykę rynkowej psychologii i technicznego spojrzenia na wykres. Współcześnie wykresy świecowe należą do najczęściej wykorzystywanych narzędzi analizy technicznej na rynku finansowym, zarówno przez profesjonalistów, jak i indywidualnych inwestorów. Są one jednym z kilku podstawowych sposobów wizualizacji zmian cen instrumentów finansowych. Do najpopularniejszych typów wykresów należą wykresy liniowe, wykresy barowe oraz właśnie wykresy świecowe. Wykres liniowy to najbardziej podstawowa forma wizualizacji danych. Łączy ona punkty reprezentujące ceny zamknięcia kolejnych interwałów czasowych linią prostą. Choć prosty i przejrzysty, wykres ten nie dostarcza wielu informacji. Pokazuje wyłącznie cenę zamknięcia, pomijając istotne dane takie jak cena otwarcia, maksimum czy minimum. Wykres barowy idzie o krok dalej. Pokazuje nie tylko cenę zamknięcia, ale również cenę otwarcia, najwyższą i najniższą wartość w danym okresie. Mimo że dostarcza pełniejszego obrazu niż wykres liniowy, to jego forma wizualna może być dla początkujących nieco mniej intuicyjna. Wykres świecowy oferuje ten sam zestaw informacji co wykres barowy, ale prezentuje je w sposób znacznie bardziej przejrzysty i przyjazny dla oka. Każda świeca odzwierciedla 4 kluczowe dane: cenę otwarcia, zamknięcia, maksimum oraz minimum w określonym przedziale czasowym. Dzięki temu, oprócz konkretnej informacji cenowej, świeca przekazuje także emocje rynku. Informuje nas, kto miał przewagę w danym okresie, kupujący czy sprzedający. Właśnie ta zdolność do uchwycenia rynkowego nastroju sprawia, że wykresy świecowe są niezastąpionym narzędziem w rękach analityków technicznych. Umożliwiają nie tylko obserwację bieżących trendów, ale także identyfikację potencjalnych punktów zwrotnych na rynku. Przyjrzyjmy się teraz bliżej budowie pojedynczej świecy i dowiedzmy się, jak interpretować zawarte w niej informacje. Każda świeca na wykresie reprezentuje zmiany ceny w określonym przedziale czasowym. Może być to minuta, godzina, dzień, tydzień lub dowolny inny interwał w zależności od ustawień wykresu. Świeca składa się z dwóch głównych elementów: korpusu świecy, który pokazuje różnicę między ceną otwarcia a ceną zamknięcia w danym okresie, oraz cieni świecy, które mają kształt cienkich linii wystających z góry i z dołu korpusu, które wskazują na najwyższą i najniższą cenę osiągniętą w trakcie danego interwału. Cienie nazywane są również knotami. Na każdej świecy możemy wyróżnić cenę otwarcia, cenę zamknięcia oraz cenę minimalną i cenę maksymalną w danym interwale czasowym. W zależności od tego, jak cena zmieniała się w trakcie formowania świecy, możemy mieć do czynienia ze świecą wzrostową, gdy cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia. Korpus takiej świecy zazwyczaj jest kolorowany na zielono lub biało. Świecą spadkową, gdy cena zamknięcia jest niższa niż cena otwarcia. W tym przypadku korpus jest zazwyczaj czerwony lub czarny. Przykład. Porównajmy dwa rodzaje wykresów, liniowy i świecowy, oraz przeanalizujmy, jak kształtuje się świeca w trakcie trwania określonego czasu. Przyjmijmy interwał czasowy 20-minutowy dla wykresu liniowego i godzinny dla świecowego. Załóżmy, że cena otwarcia wynosiła 3 zł, jednocześnie była ceną zamknięcia poprzedniego okresu czasowego, a następnie w kolejnych 20 minutach wzrosła do 6 zł. Na wykresie liniowym mamy pierwszy odcinek łączący punkty ceny otwarcia z aktualną ceną, natomiast na wykresie świecowym mamy świecę o długim zielonym korpusie, ponieważ cena otwarcia jest niżej od aktualnej ceny. Świeca nie ma żadnych cieni, ponieważ cena minimalna jest równa cenie otwarcia, a cena maksymalna aktualnej cenie. W kolejnych 20 minutach cena spadła do 2 zł, przebijając cenę otwarcia, dlatego kolor świecy uległ zmianie z zielonego na czerwony. Na świecy godzinowej wyrysował się długi górny cień, odpowiadający odcinkowi od 6 zł do 3. Następnie po kolejnych 20 minutach cena uzyskała wartość 5 zł, która to cena jest jednocześnie ceną zamknięcia w interwale godzinowym. Cena zamknięcia jest wyższa od ceny otwarcia, dlatego kolor świecy uległ zmianie z czerwonego na zielony. Porównując wykres liniowy w tym samym interwale czasowym jak świeca, widzimy, że na godzinowym wykresie liniowym, zaznaczonym na grafice kolorem pomarańczowym, mamy odcinek łączący cenę zamknięcia poprzedniego okresu wynoszącą 3 zł z ceną zamknięcia obecnego okresu,
czyli 5 zł. Nie mamy natomiast informacji o tym, jak w trakcie godziny zmieniała się cena. Nie wiemy, jakie maksymalne i minimalne wartości ona odnotowała. Aby na wykresie liniowym dotrzeć do tych informacji, musielibyśmy zmienić interwał czasowy wykresu, w tym przypadku na 20-minutowy. Na wykresie świecowym wszystkie wspomniane wcześniej ceny są wizualnie zaprezentowane. Pojedyncza świeca to więcej niż tylko dane liczbowe, to obraz emocji inwestorów w danym momencie. Długi korpus oznacza silny ruch ceny i przewagę jednej ze stron kupujących lub sprzedających. Krótki korpus z kolei świadczy o niezdecydowaniu rynku lub równowadze między popytem a podażą. Cienie dostarczają informacji o zasięgu zmienności. Długie cienie mogą wskazywać na odrzucenie danego poziomu cenowego lub walkę między bykami a niedźwiedziami. W ten sposób wykresy świecowe zwiększają szybkość i efektywność analizy rynku. Poznanie podstawowych wariantów świec pozwala na lepsze zrozumienie rynku i dostrzeżenie potencjalnych sygnałów zwrotnych. Spójrzmy zatem na podstawowe jednoświecowe formacje. Oto kilka najważniejszych z nich. Marubozu to świeca bez cieni składająca się wyłącznie z korpusu. Korpus musi być dużo większy niż korpusy poprzednich świec. Wyróżniamy marubozu wzrostowe, oznacza zdecydowaną przewagę kupujących, i marubozu spadkowe, które sygnalizuje dominację sprzedających. Marubozu może być formacją odwrócenia trendu, jak i kontynuacji trendu. Prześledźmy książkowy przykład pojawienia się marubozu wzrostowego w trendzie spadkowym zapowiadające odwrócenie trendu. W trendzie spadkowym cena waloru schodzi na coraz niższe poziomy, aż pojawia się marubozu wzrostowe. Podwyższony wolumen uwiarygadnia tą formację. W kolejnych sesjach cena waloru rośnie, rozpoczynając trend wzrostowy. Marubozu jako formacja jednoświecowa powinna być potwierdzona w kolejnych sesjach. W przypadku formacji odwrócenia trendu kurs nie powinien zejść poniżej połowy świecy marubozu. Prześledźmy teraz formację marubozu wzrostowego jako formację kontynuacji trendu. Cena rośnie, mamy ustalony trend wzrostowy, pojawia się sesja najczęściej z podwyższonym wolumenem budująca marubozu wzrostowe. W kolejnych sesjach kurs dalej rośnie. W przypadku marubozu wzrostowego pojawiającego się w trendzie wzrostowym, kurs w kolejnych sesjach nie powinien zejść poniżej połowy korpusu świecy. Czasami jednak zdarza się, że kurs w kolejnych sesjach przełamuje to wsparcie, ale nie schodzi poniżej podstawy świecy marubozu, dlatego w tym przypadku dopuszczalne są dwa poziomy wsparcia: połowa świecy i w przypadku jego przełamania podstawa świecy. Zdarza się również, że kupujący mają taką przewagę, że po świecy marubozu poziomy wsparcia formacji nie są testowane, a kurs otwiera się luką wzrostową i prze na północ. Przed spojrzeniem na konkretne wykresy muszę wspomnieć o kilku wariantach marubozu. Wcześniej wspomniałem, że marubozu nie ma cieni, ale w analizie technicznej takie marubozu występują stosunkowo rzadko. Dlatego dopuszcza się do nazywania marubozu również świece mające jednak małe cienie. Jeśli cień jest obecny na zamknięciu świecy, to takie marubozu nazywamy marubozu otwarcia. Jeśli cień występuje na otwarciu świec, to takie marubozu to marubozu zamknięcia. Świece o dużych korpusach zawierające krótkie cienie na otwarciu i zamknięciu również mają moc prognostyczną. Dlatego dla takich świec również dopuszczalne jest nazywanie ich marubozu. Poszukajmy zatem formacji marubozu na konkretnych przykładach. Spójrzmy na wykres Creepy Jar. Od grudnia 2024 do lutego 2025 lekką przewagę pierwszy raz od bardzo dawna uzyskali kupujący. Najpierw kurs przebił się przez kanał spadkowy i w kolejnych sesjach dalej rósł, a więc krótkoterminowo obowiązywał trend wzrostowy. 3 lutego pojawiła się wzrostowa świeca marubozu. Dokładnie była to marubozu otwarcia, ponieważ w podstawie świecy nie ma cienia. Znaczenie świecy wzmocnił dużo wyższy niż w poprzednich dniach wolumen obrotu. Zgodnie z analizą, aby upewnić się, że formacja potwierdza kontynuację trendu wzrostowego, w kolejnych sesjach kurs nie powinien zejść poniżej połowy świecy, a w przypadku mniej ostrożnego podejścia podstawę świecy. W tym przypadku kurs w krótkim terminie nie przetestował nawet połowy świecy i ruszył na północ. Natomiast 2 miesiące później kurs przebił pierwszy poziom wsparcia w połowie świecy, obronił się natomiast drugi poziom, podstawa świecy. A teraz przykład marubozu wzrostowego w formacji odwrócenia trendu. Kurs CD Projekt w kwietniu 2011 roku wpadł w głęboki trend spadkowy i od szczytu w okolicach 10 zł spadł do poziomów 3,20, czyli o około 65%. Następnie kurs zdołał dotrzeć do górnego ograniczenia kanału spadkowego i 21 października 2011 roku pojawiła się wzrostowa świeca marubozu. Kurs wzrósł o ponad 9% i trwale wybił się z kanału spadkowego.
W takim wypadku poziom wsparcia to połowa świecy, czyli okolice 4,24. W kolejnym dniu kurs otworzył się luką wzrostową i rozpoczął półroczny trend wzrostowy, potwierdzając formację odwrócenia trendu. Wsparcie to zostało w dłuższym terminie przetestowane trzykrotnie, a następnie kurs wszedł w długoterminowy rajd w kierunku historycznych 460 zł. Wersje formacji kontynuacji i odwrócenia trendu dla marubozu spadkowego prezentują się następująco. Marubozo spadkowe zawsze zapowiada dalsze spadki. Poziomy oporu, które powinny być respektowane przez rynek, to połowa świecy oraz jej otwarcie. Przełamanie oporu otwarcia neguje formację. Marubozu często pojawia się również przy wybiciu z trendu bocznego. Potwierdza je często zwiększony wolumen. W przypadku wybicia w górę pojawia się marubozu wzrostowe, w przypadku wybicia dołem marubozu spadkowe. Poziomy wsparcia i oporów są analogiczne do poprzednich scenariuszy. Młot. Młot to jednoświecowa formacja odwrócenia trendu spadkowego. Charakteryzuje się małym korpusem oraz długim dolnym cieniem. Górny cień jest niewielki lub nie ma go w ogóle. Kolor korpusu nie ma większego znaczenia. Długi dolny cień i zamknięcie w okolicach maksimum oznacza, że w trakcie formowania się świecy kurs schodził coraz niżej, po czym przewagę zyskali kupujący i do końca jej nie oddali. Taka sytuacja często niesie za sobą wzrostowe implikacje. Przed uformowaniem się młota musimy mieć do czynienia z wyraźnym trendem spadkowym. Po wystąpieniu formacji cień stanowi strefę wsparcia. Natomiast często kurs w kolejnych sesjach nawet nie próbuje zejść w rejony cienia świecy. Spadająca gwiazda. Spadająca gwiazda to lustrzane odbicie młota. Świeca charakteryzuje się niewielkim korpusem oraz długim górnym cieniem. Jest świecą odwrócenia trendu wzrostowego, a więc zapowiadającą spadki. Kolor korpusu, podobnie jak w przypadku młota, nie ma większego znaczenia. Długi górny cień świadczy o tym, że na początku przewagę mieli kupujący, ale w pewnym momencie do głosu doszli sprzedający i doprowadzili do znacznego spadku ceny, która ostatecznie zamknęła się w okolicach minimum. Bardzo często spadająca gwiazda niesie za sobą prospadkowe implikacje. Cień świecy stanowi strefę oporu. Inne formacje świecowe, które moim zdaniem nie mają aż tak dużej wartości prognostycznej, to wisielec, czyli świeca o kształcie młota występująca jednak w trendzie wzrostowym i zapowiadająca odwrócenie trendu, czyli spadki. Odwrócony młot występuje w trendzie spadkowym, który również zapowiada odwrócenie trendu, czyli wzrosty. To podstawy budowy świec japońskich oraz najważniejsze pojedyncze formacje. Jest to fundament, który umożliwi Ci w kolejnych filmach zrozumienie bardziej złożonych układów, zapowiadających kontynuację lub odwrócenie trendu. Jeśli materiał okazał się dla Ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. W kolejnym odcinku przyjrzę się formacjom składającym się z 2 lub 3 świec i pokażę, jak wykorzystać je w praktyce inwestycyjnej.